Cześć kochani, dzisiaj odświeżenie, kolejna przysięga ślubu. Dokładnie, odnowienie przysięgi i mamy taki przypadek, który jest nieśmiały, ale w bezpośrednim poznaniu zyskuje. Mocno niedoceniony nasz wyrób, trolej. Uważamy, że skrzynka z ogromnym potencjałem, zarówno funkcjonalnym, jak i cenowym, jest naprawdę w dobrych cenach dostępna do kupienia, ale nie ma jakiegoś szału, jeśli chodzi o sprzedaż tego wyrobu. To, co powiedziałem o tym, że w bezpośrednim poznaniu nas zyskuje, nie było bezpodstawne. Jesteśmy po serii targów, jesteśmy po serii spotkań biznesowych, ale też spotkań z fachowcami. I dlaczego przypominamy tą sytuację? Mianowicie istnieje grupa użytkowników, która korzysta aktywnie z naszych tych wspaniałych 4 systemów. One, Two, Prime, Pro, miksują, kładą i tak dalej. Natomiast w tym wypadku zawsze mówimy o jakichś dość dużych słupkach, czy na platformie, czy na karcie. To są dość duże systemy. Natomiast jest grupa użytkowników, którzy nawet gościli tutaj w tym showroomie. Szukali, mówili, mam taki bagażnik, mam takie auto, mam tylko tyle narzędzi. I jak zobaczyli skrzynkę, która jest wielkości naszego bestsellera, czyli 350, a ma kółka, jest samodzielna, mało tego też systemowa, to nagle się okazało, że było eureka. Tak, jest to generalnie skrzynia, która jest przeznaczona dla osób, które nie potrzebują bardzo dużo, bo system kołowy jest tak skonstruowany, że właściwie na górę trzeba ładować z rozsądkiem, Bartek. Czas ładować z rozsądkiem. Tutaj kilka faktów, mianowicie skrzynka ta, która tutaj ją widzicie, to jest mniej więcej gabaryt naszej 350, czyli jeśli chodzi tutaj o długość, licząc z kółkami, to mówimy około 60 cm, szerokość to jest tam ciut ponad 40 cm, pojemność około 40 litrów, mniej niż 40 litrów, to wszystko sprytnie zaprojektowane. I teraz tak, użytkownicy, którzy nie są świadomi tego produktu, kupują 350, bo mówią, że tam zmieszczą wszystko na przykład, głównie to, co potrzebują, ale z 350 muszą podróżować, ręcznie dźwigać tą skrzynkę za fajną rączkę, ale jednak bez kółek. Dodamy, że ten wyrób jest tylko troszkę droższy od 350 na rynku, a więc ta funkcja wysuwanej ramy i blokowanej oraz systemu jezdnego. Tutaj jest instrukcja, popatrzcie jeszcze raz, wejdę Ci w słowo. To szarpanie się nie jest przypadkowe. Tutaj, żeby ten mechanizm był niezawodny, prosty i tani, mamy sytuację taką, że jak chcemy złożyć i to pokazujemy, uderzamy, może nie tak mocno, wyciągamy, to nie jest tak, że ta rączka sama wjeżdża, robi kłopot, tylko blokujemy, ona się już grawitacyjnie, szczególnie jak jest podniesiona i obciążona, blokuje. Oczywiście tu 50 kg spokojnie wytrzyma. Czyli główną zaletą tego wyrobu jest to, że po takim nachyleniu około 45 stopni możemy nią spokojnie podróżować, ale Bartek, dla ludzi, którzy tu chcą włożyć jakieś takie grubsze szpeje, Dokładnie ale tak. na górę chcą jeszcze coś dołożyć, bo Ale są nie na przykład... nie pędźmy, spokojnie, bo tutaj jeszcze ci, którzy chcą to włożyć, zachwycali się tym i to byłem świadkiem tego, że jak otworzymy naszą skrzynkę, tutaj pokrywę znacie, to jest pokrywa Vario, za chwilę o niej. Mamy oczywiście uszczelkę, więc skrzynka jest generalnie wodoszczelna, gruba uszczelka, żadnych otworów w pokrywie. Popatrzcie teraz do środka, co jest sprytne, ta skrzynka ma naprawdę, jak większość kubrików, nawet pomimo nadkoli, super regularny kształt. Wszystkie takie rzeczy, i to całkiem pokaźne, spokojnie się tu mieszczą. Mamy prawie 30 cm w środku głębokości, szerokość, tak jak powiedziałem, tylko grubość ścian pomniejszona. Super tacka, popatrzcie, tacka w różnych miejscach, nie zajmuje całości, a zatem dostęp. I teraz coś fajnego. Przyjeżdżamy na robotę. Mamy pełen dostęp do środka, jednocześnie to, co jest na tacce albo co chcemy w trakcie pracy rozsypać, nie wiem, śruby. Odkładamy sobie. Odkładamy, to wszystko ma sens i pokrywa oczywiście blokowana, więc nawet gdybyśmy stali na jakimś tam pochyleniu, to nie ma sytuacji nieszczęśliwego pianisty z przyciętymi palcami. No i teraz słuchajcie, ponieważ skrzynka ma specyficzny sposób przenoszenia jakby ciężaru na koła, to znaczy musimy ją odchylić w takiej pozycji, ale jest też niebezpieczeństwo, że jeżeli byśmy tutaj zbyt dużo nabudowali. No jeśli ktoś by chciał innymi słowy zrobić słupek taki jak na klasycznego karta, gdzie jest rączka pionowa i tak dalej, to nie jest ten pomysł. To może nam gibnąć, ale ja Wam pokażę w tej chwili. Mamy mnóstwo elementów z systemu Pro, który tutaj wchodzi bez żadnego adaptera, czyli na przykład organizery. I te organizery wydają się absolutnie wystarczające
Tak. Tu jest komplet, mówimy o 3 organizerach, ale wyobraźcie sobie, że w środku macie narzędzia ręczne, elektronarzędzia, co jak pokazałem się zmieści z powodzeniem, a w tych tu historiach, nawet w jednym organizerze, posiadacie rzeczy, przepraszam, drobne. Tutaj jeszcze ciekawa historia z tym, tak? Bartek, ja będę, wiesz co, może czerwony, żeby Kontrast był. widzowie widzieli po prostu, co dokładamy. To jest typowy pojemnik na elektronarzędzia, czyli jeżeli macie tam większe narzędzia, a jakieś elektronarzędzia przechowujecie w systemie Pro, to idąc na malutką robótkę, No ja sobie wyobrażam w ten sposób, że takim must have'em jest na przykład wkrętarka, która ma ładowarkę, baterię, jakieś bity i taki technician to jest po prostu... ale wiesz, na przykład gość, Idealna który rzecz. idzie na jakąś halę, ogromną halę, tak, na jakąś produkcyjną, wielką przestrzeń, Przemierza dystanse. tak, i na samochodzie ma wszystkie swoje must have'y, takie, wiesz, A nie jeździ busem, tylko jeździ kombi. bo nie może podjechać, ale nawet busem, ale nie może podjechać na samą halę, musi na tą halę często 100-200 metrów dojść, więc bierze sobie takiego troleja, a na tego troleja potrzebne akurat na tą pracę z tego busa rzeczy sobie podpina i idzie, tak? Po tej hali mały, kompaktowy, fajny system, na kółkach wiezie, nie dźwiga, to jest ważne. Co jeszcze? Szuflady, Bartek. Szuflady oczywiście. Trzymając się tej czerwonej historii tutaj, mam tu szuflady już. Popatrzcie, taka trójka to też nieoceniony zbiór wszystkich takich historii drobnych, śrubek, jakichś wszystkich bezpieczników, co Wam przyjdzie tylko do głowy. W wersji czerwonej oczywiście mamy sytuację, tak będzie lepiej pewnie widać, przegrody i kubełki. Można też kupić wersję bardziej budżetową z samymi przegrodami, czarną i tak dalej. Natomiast no, to już jest taki sensowny warsztacik, tak? I wiecie, cały temat polega na tym, że ta skrzynka, jeżeli jest na busiku i my podjeżdżamy busem i stwierdzamy na przykład, że nie potrzebujemy brać karta albo platformy, albo czegoś dużego, tylko wystarczy nam zupełnie taka 350 na kółkach, to przy założeniu, że podpinamy jakąś niewielką część na pokrywę, ta skrzynka świetnie sobie radzi, świetnie zdaje. Podam Ci też przykład, tak wracając z uporem, bo busy, oczywiście wybór, różne systemy jezdne, to spokojnie może być na półce zamiast 350, wtedy zgoda, nie muszę jechać kartem, nie muszę jechać czołgiem, po prostu tam, gdzie nie potrzeba, ale byli monterzy, byli też ludzie, którzy przyjeżdżali, mieli kombi, mieli czasem hatchbacki, a nawet sedany i mówili tak, słuchajcie, wspaniały kart, fajnie, że rączka się demontuje, ale muszę gdzieś w poziomie wkładać i tak dalej. Popatrzcie, tutaj ta skrzynka po złożeniu spokojnie w większości bagażników samochodu się zmieści, a jednocześnie, popatrzcie, wyciągam, osoba 1,75 m, ta długość rączki jest tak dobrana, że spokojnie mogę podróżować z tą skrzynką, tak? Osoby wyższe też to nie jest sytuacja, tutaj dbaliśmy o to w porównaniu do konkurencji, żeby ta długość właśnie nie była taka, że muszę iść bardzo pochylony, tak? Typowa skrzynka serwisowa, 600, naprawdę najpopularniejszy chyba rozmiar. 600 i 500 absolutne hity. Tak, typowa serwisówka. Mam w niej wszystko podręczne i normalnie ja ją, tak? Z uszczelką, stacką, Tak. mocne zapięcia. Normalnie ja ją muszę nosić, ale jeżeli mam to Vario, to ja ją sobie mogę zapiąć i z nią po prostu jechać. Tak, oszczędzamy nasze kręgosłupy. Pamiętacie, to jest nasze motto w Kubriku, żeby jak najwięcej wozić, jak najmniej nosić. I tutaj ten trolej jest super do tego. Tutaj mówimy już o pojemnościach, które oscylują w 50, może nawet więcej litrów. To jest naprawdę historia, którą ze własnego doświadczenia wiem, że spokojnie taki zestaw, kit nawet na mieszkaniu i tak dalej, takich bezpośrednio potrzebnych narzędzi, po które nie chce się iść do garażu, nie chce się schodzić do komórki lokatorskiej, można w takim troleju, a już nie mówiąc jak się ma dostawkę, spokojnie schować, umieścić w kącie i tak dalej. Bezkonkurencyjna historia. Czyli Bartek, wyżej już nie polecamy, ponieważ tak jak powiedziałem, żeby nam się to nie gibło, nie narobiło dziadostwa. Jak ktoś ma taką potrzebę, mamy bardzo szeroką ofertę kartów w różnych rozmiarach. Polecamy sprawdzić. Ale ten trolej do takiej codziennej pracy, gdzie nie musimy dużo zabrać, nie wiem, hydraulik idzie,
gdzieś uszczelnienie w maszynie, bierze o-ringi, jakieś tam rzeczy, które wie, że będzie potrzebował, a w skrzynce ma klucze potrzebne do wykonania tej naprawy, więcej nie musi nieść. Tyle Słuchaj, potrzeba. Powiem gorący przykład. No, mieliśmy tutaj przedstawiciela dużej firmy, która zajmuje się serwisem mechanizmów, bram i innych rzeczy i naprawdę podziwiał te wszystkie skrzynki. Natomiast potem przychodzi moment rozsądku, to pod tytułem mój samochód, moje narzędzia, realna potrzeba. Zobaczył troleja i okazało się, że w przeciągu, nie wiem, tygodnia właściwy handlowiec otrzymał zamówienie na całą bazę ich pracowników. Kochani, przypominający odcinek w Kubrick Studio o troleju. Oczywiście graliśmy o nim odcinek, ale to było już bardzo dawno temu, ponieważ ten trolej nie sprzedaje się tak, jakbyśmy chcieli. Nie rozumiemy tego, bo naprawdę świetna skrzynia, duża, pojemna, bardzo solidna, z rączką, z kołami, z możliwością dopinania wszystkiego, co macie pro u siebie w warsztacie, ale również wyjątkowo tej 600 właśnie takiej serwisowej skrzynki. Więc naprawdę w pewnych sytuacjach dla pewnych użytkowników po prostu zarąbista. Zarobista sprawa z naszej strony jako producent, oczywiście przy ograniczonych możliwościach, ale jednak będziemy się starali zachęcać naszych dystrybutorów, żeby ta oferta cenowa była jak najlepsza. Uderzające jest to, co mówiliśmy, że tak naprawdę za niewielką parę groszy więcej mamy 350, tylko naprawdę samodzielną. Trzymajcie się, napiszcie, co o tym myślicie, czy macie może już tego troleja, podzielcie się w komentarzach informacją, jak Wam się sprawdza. Tyle. Na razie, Dziękujemy, hej. zapraszamy.